Przez ostatnie kilka tygodni intensywnie testowaliśmy nowe instynkty podczas biegania, pływania czy nawigacji w terenie. Zrobiliśmy też szczegółowy test Solara i latarki. Zastanawiasz się, czy warto je kupić? Masz dylemat MIP czy AMOLED? Zobacz, co potrafi Instinct 3. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zegarek do testów otrzymaliśmy od Sportivo.pl, autoryzowanego partnera i oficjalnego dystrybutora marki Garmin w Polsce. Mamy dla Was specjalny rabat od Sportivo. Szczegóły znajdziecie w komentarzu pod filmem. Na naszym kanale jest już film, na którym omawiamy nowe warianty Instynktów, więc tutaj tylko o tym wspomnimy. Bo Instinct 3 jest w kilku rozmiarach i wariantach kolorystycznych, a także ekranowych. Mamy MIP z charakterystycznym dla tego modelu dodatkowym okrągłym ekranem i AMOLED. Chyba największa niespodzianka tej premiery. Garmin zaskoczył tym ekranem w zegarku, który do tej pory był trochę modelem retro, dla osób, które nawet nie chciały mieć kolorowego MIP-a, a co dopiero AMOLED. Dla osób, którym podobał się surowy wygląd Instynktów, nawiązujący stylistyką do G-Shocków. I co? I nagle Instinct jest również z ekranem AMOLEDowym. Raczej nie przekona dotychczasowych miłośników tej serii, więc ewidentnie jest próbą pozyskania nowych klientów. Jak będzie? Zobaczymy. Testowaliśmy oba warianty ekranów, więc będziemy nawiązywali do tego AMOLEDowego również, ale Instinct to monochromatyczny MIP przede wszystkim. Klasyka i retro styl, który ma swój urok, więc o tym wariancie będzie siłą rzeczy nieco więcej w tej recenzji, bo bardziej nam odpowiada. Rzućmy okiem jeszcze na wygląd nowych Instynktów. Największą zmianą jest pojawienie się aluminiowego pierścienia na bezelu, w niektórych wariantach mocno rzucającego się w oczy. Poza tym inne elementy bezelu mają zmieniony kształt, ale już nie tak mocno wpływają na wygląd. Jednym słowem, Instinct 3 w wersji Solar pozostał Instynktem. I to cieszy. Co jeszcze wizualnie rzuca się w oczy? Dwie rzeczy. Pierwsza to zmieniona soczewka solarna, która oprócz deklarowanej poprawy wydajności jest mniej widoczna. W wersji 2 była bardziej czerwona, tutaj nie rzuca się tak w oczy. A druga rzecz to kontrast ekranu. Jest wyraźnie większy niż w poprzednim Instynkcie, ale też lepszy niż w Fenixie 8 czy Enduro 3. Po części na pewno brak szafiru ograniczył refleksy, ale ekran ten w gorszym świetle jest bardzo czytelny. Zaskoczyło to nas, jak duża to jest różnica. Ten MIP jest jednym z lepszych, jakie mieliśmy okazję używać. Rewelacja. Próbowaliśmy to złapać na ujęciach, ale w rzeczywistości to wrażenie jest jeszcze lepsze. Jakie inne nowości pojawiły się w Instynktach? Porównując do modelu 2X, to głównie nowe funkcjonalności, czyli obciążenie treningowe, wykrywanie drzemek, asystent snu, Garmin Share, automatyczne wykrywanie zmiany dyscypliny w triatlonie i kilka innych. W mniejszej wersji już jest więcej zmian, bo mamy latarkę, podwójną częstotliwość GPS, płatności czy funkcję SAT IQ, która automatycznie dostosowuje dokładność GPS do panujących warunków, co wpływa na wydłużenie czasu pracy baterii. Wystarczające funkcje, aby rozważyć przejście na nowy model? Nam się wydaje, że z wersji 2X raczej nie ma powodu, żeby się przesiadać, ale już ze zwykłej dwójki to nabiera więcej sensu. Ale pewnie każdy oceni inaczej. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jakie macie zdanie na ten temat. Pora zobaczyć, co nowe Instynkty potrafią w sporcie, czyli warunkach, do których zostały stworzone. Na początek sprawdziliśmy dokładność GPS. Instinct 3 posiada wielopasmowy moduł, więc spodziewaliśmy się dobrych wyników. W niskiej zabudowie radził sobie precyzyjnie, nie odbiegał na więcej niż 2 metry od śladu faktycznego. Zakręty odwzorowywał dokładnie. W gęstym lesie początkowo falował, momentami nawet do 5 metrów, ale dosyć szybko ustabilizował sygnał i trzymał się w okolicach 2 metrów. Następnie w trakcie biegu przy zabudowie średniej wysokości ślad stawał się coraz bardziej dokładny. Prawdziwym testem był bieg w sąsiedztwie 10-piętrowych bloków oddalonych od siebie o kilkanaście metrów. Tutaj poszedł jak po sznurku, trzymając się 1 metra od śladu faktycznego, co jest wynikiem znakomitym i rzadko spotykanym w innych modelach. Nie widać, aby te utrudnienia wpłynęły na rejestrację śladu. Dalsza trasa jest już dużo łatwiejsza, więc nie dziwi dobry wynik i trzymanie się trasy faktycznej. Dokonaliśmy szczegółowych wyliczeń i wyszło nam, że na całej długości biegu ślad Garmina odbiegał średnio o 1,7 metra od faktycznej trasy, co jest wynikiem znakomitym. A jak Instinct 3 poradził sobie w naszym teście nadgarstkowego pomiaru tętna? Posiada on starszy czujnik 4. generacji, co jest zaskakujące, bo czujnik 5. generacji jest już na rynku od prawie 2 lat. Widać, w tym modelu dokładność pomiaru tętna nie jest najwyższym priorytetem producenta. Zobaczmy, jak to wyszło w praktyce. Testy przeprowadziliśmy w 4 biegach wykonanych przez 2 osoby.
Pierwszy bieg jednostajny był dokładny. Na starcie nie miał opóźnień, mimo małych zmian tempa biegu zegarek nadążał za zmianami. Można zauważyć tylko minimalne i chwilowe odchylenia. Średnie tętno z pasa to 152,5, a w zegarku 153. Dokładność do 2 uderzeń tętna to 75%. Drugi bieg jednostajny jest również bardzo dokładny. Wszystkie odchylenia są w okolicy jednego uderzenia tętna. Średnie tętno z pasa to niecałe 135, a zegarka minimalnie ponad 135 uderzeń. Różnica średniej to tylko pół wartości. Dokładność do 2 uderzeń tętna to 100%, co jest unikalnym wynikiem. Trzeci bieg to interwał pierwszego testera. I tu niestety instynkt się nie popisał. Pierwszy i trzeci interwał wskazywał całkiem prawidłowo, ale już w pozostałych miał uchybienia. Najgorzej wypadł drugi, ponieważ nie dobił do maksymalnej wartości tego fragmentu biegu. W czwartym i piątym dobił, ale ze sporym opóźnieniem. Wynik do 2 uderzeń tętna to 49%. Ostatni bieg to interwał drugiego testera. Tu sytuacja jest dużo lepsza, interwały są dobrze odzorowane, są tylko minimalne przesunięcia, co jest normalne przy tej technologii. Średnia wyliczona jest idealnie 137 uderzeń na minutę. Do 2 uderzeń tętna jest dokładny w 85%. Reasumując, czujnik czwartej generacji nie wypadł w nowym instynkcie najgorzej. Niektóre modele Garmina z nowym czujnikiem wypadały u nas lepiej, ale nie wszystkie. Wynik końcowy Instynkta 3 na poziomie 8,2 w skali 10-stopniowej jest wynikiem osiągniętym przez Fenixa 8, więc naprawdę nie jest źle. Omówione wyniki dotyczą modelu Solar, ale taki sam zestaw testów wykonaliśmy dla modelu w wersji AMOLED i były porównywalne. Dodatkowo popatrzcie jeszcze na pomiar tętna podczas pływania. Na wykresie jest zapis wersji MIP i AMOLED Instynkta w porównaniu do czujnika Polar Verity Sense umieszczonego na skroni. Trend tętna jest odzorowany prawidłowo, jednak w obu wariantach różnice we wskazaniach są dosyć duże i sięgają nawet 20 uderzeń. Pozostałe parametry podczas pływania są rejestrowane prawidłowo. Styl rozpoznaje dobrze, w odległości się nie myli, więc instynkty spokojnie mogą być wykorzystywane do treningów pływackich. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę na możliwościach nawigacyjnych nowych instynktów. Są one mniejsze niż innych Garminów, bo instynkty nie posiadają map. Nie dziwi to w przypadku wersji Solar, ale już w wersjach AMOLEDowych jest zastanawiające, bo możliwości sprzętowe są, żeby takie mapy w zegarku były. Można to obejść co prawda korzystając z rozwiązań serwisów zewnętrznych, instalując np. aplikację Commute w zegarku, mapy możemy na nim uruchomić. Wymaga to jednak wykupienia licencji premium na ten serwis, co wiąże się z dodatkowym kosztem. Ok, jak w takim razie możemy nawigować bez map? W zasadzie bardzo podobnie jak z mapami. Możemy nawigować po kursie stworzonym w aplikacji Connect lub na podstawie przebytej wcześniej trasy czy zapisanych lokalizacji, a nawet współrzędnych. Zegarek przy takiej nawigacji pokazuje ślad bez mapy i po nim kieruje. Pojawiają się wskazówki o zakrętach, odległości do nich czy informacje o zejściu z trasy. Działa to całkiem przyzwoicie, choć w nieznanym terenie możemy nie mieć pewności gdzie pójść, kiedy blisko będą dwie drogi i ryzyko zboczenia trasy wtedy jest większe. Taka nawigacja to już raczej sposób nie na te czasy, bo na rynku jest tyle modeli zegarków z mapami, że jeśli komuś zależy na tej funkcjonalności, to ma w czym wybierać. Bateria w Instynkcie była zawsze mocnym wyróżnikiem. To był model, który ładowało się rzadko. Jak jest z tym w trójce? Producent podaje następujące dane dla modelu Solar i AMOLED w największym rozmiarze. Z naszych testów wyszło, że Solar 50 mm w ciągu doby zużywa około 3% baterii, a podczas godzinnej aktywności z włączonym najdokładniejszym GPS również ubywa baterii między 3 a 4%. Tak licząc, mało prawdopodobne jest wytrzymanie zegarka ponad 40 dni, jak podaje na tarczy po całkowitym naładowaniu. Co ciekawe, użytkując wersję AMOLED w wersji 45 mm, dobowe zużycie baterii było na takim samym poziomie jak ekranu MIP, czyli około 3%. Sytuacja się zmienia, jak dołożymy możliwości Solara. Ładowanie solarne w nowych modelach Garmina szczególnie nas interesuje. Mamy wrażenie, że potencjał tej technologii nie był do tej pory w pełni wykorzystany. Dlatego tak bardzo byliśmy ciekawi wydajności nowej soczewki solarnej w tym modelu. Sprawdziliśmy już jej efektywność w modelu Enduro 3 oraz Fenixie 8 i pokazaliśmy to w recenzjach. Instynkt jest innym modelem. Ma mniejsze zużycie energii ze względu na ekran monochromatyczny i już przy poprzedniej soczewce solarnej jej wydajność była lepsza i realnie doładowywała zegarek. Zobaczmy więc jak jest w trójce. Sprawdziliśmy to w warunkach sztucznego oświetlenia, bo chcąc zrobić test na słońcu musielibyśmy chyba czekać do maja. Zrobiliśmy stanowisko testowe na 2 zegarki.
Położyliśmy jednocześnie model Instinct 3 Solar 50 mm oraz Enduro 3. Test rozpoczęliśmy równo o północy. Oba modele miały stan baterii na poziomie 21%. Po 6 godzinach ciągłego naświetlania z równą mocą Enduro naładowało baterię do 26%, zbierając przy tym 440 000 luksogodzin. Instinct natomiast zebrał prawie tyle samo, bo 392 000 luksogodzin i doładował swoją baterię do 36%, czyli o 15%. Niestety zegarek nie odświeża z jakiegoś powodu wartości baterii i wskazywał cały czas 21. Dopiero restart spowodował, że wyświetlił wynik powiększony o to, co doładował solarnie. To nie był jednorazowy przypadek, tak się zachowywał przy wszystkich testach ładowania. Najprawdopodobniej to jakiś błąd oprogramowania i liczymy, że zostanie to poprawione w jednej z kolejnych aktualizacji. Sądziliśmy, że panel w Instinctie jest większy, przez co będzie zbierał więcej energii, ale tak nie jest. Pobiera tyle samo energii co Enduro 3 i Fenix 8. Z pewnością ma mniejszą baterię od flagowców, ponieważ ta sama ilość luksogodzin naładowała go o 15%, natomiast Enduro 3 tylko o 5%. Reasumując, Instinct ma ogromny potencjał, żeby funkcjonować przez wiele tygodni bez ładowarki. Producent podaje, że przy ładowaniu 50 000 luksogodzin dziennie przez 3 godziny zegarek może działać przez nieograniczony czas. W teście zegarek w ciągu 1 godziny ładował około 73 000 luksogodzin, a przy maksymalnej mocy nawet 100 000 luksogodzin. Takie ładowanie przekłada się na wzrost baterii Instincta między 2 a 3%, czyli tyle, ile dziennie jej zużywa. Ten nieograniczony czas pracy na baterii podawany przez producenta jest zatem realny i z testów wynika, że słońce wcale nie musi świecić aż tak mocno, żeby te wymagania spełnić. Jeszcze chwilę o latarce. Używamy jej na co dzień w Enduro i Fenixie i wiemy, jak potrafi być przydatna. W Instinctie 3 jest teraz w każdym wariancie. Sprawdziliśmy, jak jest wydajna i jak wpływa na zużycie baterii. Pierwszy test to maksymalna moc latarki przy naładowanej baterii na 100%. Po pierwszej godzinie ubyło 21%, po drugiej, trzeciej i czwartej równo po 22%. Po 4 godzinach ciągłego świecenia zostało nam 13% baterii. Oznacza to, że na maksymalnej mocy możemy świecić 4,5 godziny, co jest wynikiem naprawdę niezłym, identycznym jak w modelu Enduro 3. Gdyby dla kogoś to było niewystarczające, może zmniejszyć moc świecenia. Naładowaliśmy więc ponownie zegarek, a moc ustawiliśmy na 2 kreski, czyli połowę maksymalnej. Po 2 godzinach świecenia ubyło 14%. W kolejnych cyklach 2-godzinnych ubywało między 15 a 17%. Oznacza to, że przy takich ustawieniach latarki możemy jej używać przez 12,5 godziny, co sprawia, że latarka może nam towarzyszyć w nieprzewidzianych sytuacjach przez długi czas. Dodatkowo obudowa Instincta jest nieco inna niż w Enduro i Fenixie i latarka jest osadzona głębiej w obudowie. Powoduje to większe skupienie wychodzącego światła i wrażenie, że jest ono mocniejsze niż w innych Garminach. Na plus dla Instincta. Jakie jeszcze plusy ma Instinct 3? Na pewno jego pancerność jest godna odnotowania. Wytrzymałość zgodna ze standardem militarnym to na pewno argument, który przekonuje wielu użytkowników, którzy potrzebują zegarka zdolnego znieść wiele. Dalej, poprawa szybkości działania wersji MIP. Znacznie poprawiła się szybkość zapisywania treningu czy ładowania bardziej skomplikowanych funkcji. W 2X działało to czasem zbyt wolno, zegarek mulił. Tutaj widać wyraźną poprawę i już tak nie kłuje to w oczy. Plusem wersji AMOLEDowej jest też bardziej przyjazny sposób prezentacji danych. Zobaczcie na przykład, jak wygląda w obu wersjach podsumowanie treningu. Te same ekrany i AMOLED ma na niektórych więcej danych i wyglądają one ładniej, są kolorowe i bardziej czytelne. A jakie minusy ma Instinct 3? Jest ich kilka i warto o nich wiedzieć. Po pierwsze, pasek nie ma systemu Quick Fit i żeby go ściągnąć, trzeba wcisnąć teleskop. Wymiana paska nie jest więc tak wygodna jak w innych Garminach, które ten system mają. Ponadto pasek ma kształt, który uniemożliwia położenie go płasko na stole, jest to mniej wygodne w używaniu. Kolejna rzecz to przyciski w trójce są dosyć płaskie i mało wystające z obudowy, przez co wcale nie jest łatwo z nich korzystać. Szczególnie w rękawiczkach i rozmiarze 45 mm nie zawsze było można szybko je wyczuć i znaleźć. Kolejna rzecz to minus wersji MIP, a plus AMOLEDu, bo tempo zużycia baterii w tych wariantach jest dosyć zbliżone. Energożerność obu ekranów jest diametralnie różna i w zużyciu baterii powinno to być dostrzegalne, ale my tego nie zauważyliśmy. I jeszcze jedno zastrzeżenie, to w ogóle pojawienie się wersji AMOLED w tym modelu. Jakoś nam to nie pasuje, nie jest spójne z charakterem Instincta i nie wpisuje się w jego styl. Ale to nasza subiektywna opinia, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Podsumowując, Instinct 3 to ciekawa propozycja, powinna zadowolić miłośników tej serii.
Raczej pewnie nie skusi użytkowników wersji drugiej, a w szczególności modelu 2X, ale już ci, którzy posiadają jedynki, mogą rozważyć zmiany. Dostaną bardziej dokładny GPS, latarkę, wydajny solar czy szereg funkcji sportowych, których jedynka nie posiadała. Szkoda, że czujnik tętna nie jest najnowszy. W zegarku za taką cenę to spory mankament. A co z wersją AMOLEDową? Sami jesteśmy ciekawi, kogo zainteresuje. Instinct 3 w wersji MIP pozostał modelem charakterystycznym, wyróżniającym się spośród innych modeli Garmina. Nam przypadł do gustu. A wy co o nim myślicie? Dajcie znać w komentarzu.